Witam wszystkich z tej strony Razimi. Zapraszam na ostatni odcinek mojego poradnika do gry Dark Souls 3, poradnik dla początkujących i nie tylko. Gramy w dodatek DLC The Ring City, Miasto Pierścienia, no i będzie to finałowy odcinek, w którym pokonamy finałowego bossa, pogadamy też z ostatnimi NPC-ami, no i zakończymy sobie też tą historię, no i zakończymy też całą serię właśnie poradnika Dark Souls 3, także nie przedłużając, jedźmy windą na górę. Pokonaliśmy ostatnio właśnie tego bossa, tego smoka. Pokonaliśmy też tutaj takiego sędziego, no i teraz czas na finalne rzeczy, na finalnego bossa i myślę, że mogę już to powiedzieć, dlatego zaraz się będziemy z nim mierzyć. Będzie to NPC, no właściwie będzie to oczywiście finalny boss, i będzie to NPC, którego spotkaliśmy tak naprawdę na początku właśnie pierwszego dodatku. Będzie to Gale, czyli ten właśnie NPC, którego spotykaliśmy, który nas przeteleportował do tego zaczarowanego miasta Ariandel, właśnie do dodatku Ashes of Ariandel. I zaraz właśnie z nim zawalczymy. Pokażę wam, jak go pokonać. Myślę, że tutaj tą broń, którą mamy, Claymore, jest bardzo dobry na niego. Dlatego, że on mniej więcej co trzeci cios będzie zostało wytrącony z równowagi, więc tutaj akurat walka mieczem jest bardzo przyjemna z nim. Ale teraz czas na właśnie rozmowę. No i dobrze, może to nie była tyle rozmowa, co właśnie cutscenka. I dostaliśmy się właśnie do finałowej lokacji, gdzie zawalczymy z finalnym bossem. No i zakończymy sobie tak naprawdę wszystkie rzeczy. Jak widzieliście tutaj, zostaliśmy przeniesieni poprzez dotknięcie takiej kulki. No i tak naprawdę mamy tylko jedną drogę, bo jak widzicie tutaj, no zostało to zniszczone, więc tędy nie wrócimy. To jest jakby w ogóle inna lokacja, inny czas. Chyba ja bym to nazwał tak, że zostaliśmy bardziej przeniesieni w czasie. Chociaż no tutaj się lorowo tak nie zagłębiałem, więc może to nie być do końca prawda. Ale teraz zawalczmy z finałowym bossem. Jeszcze wpierw porozmawiajmy z NPC-em, który tutaj będzie też na nas czekał. Filianor, help me, please. The Red Hood is come to eat us, to eat our dark souls. Co jeszcze powiesz? No nic nie powiesz. No idziemy i tak naprawdę zaraz nas tutaj będzie czekał nie kto inny jak Gale. Przeciwnik bardzo szybki, dość groźny, może nie tak groźny jak ten smok, z którym walczyliśmy. Ale mimo wszystko trzeba mieć się na baczności. I będziemy zaczynać.
here. Hand it over, that thing, your dark soul, for my lady's painting. No i zaczynamy. Dobra, uda się. Dobra, namaściłem sobie, no, wzmocniłem sobie broń. I tak jak mówiłem, zobaczcie, co trzeci atak będziemy go wytrącać z równowagi. Także to jest dość fajne. Raz. I mamy 3. I jeszcze raz i 2. No i tak będziemy się z nim bawić i co ciekawe, to zawsze działa. Raz, 2 i 3. I mamy to. No i tak będziemy właśnie się bawić w tej walce. Jak widzicie, on ma bardzo dużo życia, ten przeciwnik. No ale co zrobić? Spróbujemy go załatwić oczywiście. Okej. Jak widzicie, na razie nie jest zbyt jakiś wymagający. Ale oczywiście, nie wiem czy się już domyślacie, ten przeciwnik będzie miał drugą fazę. Żeby nie było za łatwo. Mamy raz, 2, czy to uciekłeś mi? Dobra, no i zaczynamy właśnie drugą fazę już. Jak widzieliście, to jeśli chodzi o tą pierwszą fazę, była dość statyczna. Dość łatwo było raczej manewrować pomiędzy jego atakami. No w drugiej będzie troszeczkę ciekawiej. Is this the blood? The blood of the dark soul. No i teraz zacznie się robić naprawdę ciekawie. Także ja sobie jeszcze wezmę, wzmocnię się. No tak, przecież będzie czymś... Będzie oczywiście też coś robił, jakieś ma ataki dystansowe. No jak widzicie, ma je dość mocne, więc... Może lepiej z bliska go tutaj brać, ale jak widzicie, ciągle jest ta sama zasada. Że co trzeci cios możemy go wytrącić z równowagi i to jest oczywiście bardzo przydatne. Dobra, wyleczmy się. Dobra, mamy trzeci cios, znowu się wyleczmy. Nawet nie trafił tutaj. Dobra, wytrąćmy go znowu. No i tak się będziemy bawić oczywiście. Ała, no dobra. Czas się wyleczyć. Dobra, to musimy się odsunąć. Jak robi coś takiego, jak widzicie, robi jakieś mroczne ataki, ale dość łatwo tego uniknąć na szczęście. Dobra. Wyleczmy się znowu. O nie! No niestety mnie tutaj, kurczę, zaciukał troszeczkę, coś źle u nich zrobiłem, ale widzicie, no 3/4 życia poszło. Też ciężko mi powiedzieć, jaka jest naprawdę na niego metoda. Ja myślę, że właśnie to, co my tutaj robimy, czyli tak jak właśnie, w sumie niepotrzebnie tego żaru teraz używałem, czyli właśnie no taka walka, że tak powiem,
cały czas w zwarciu przy nim, no bo widzicie, on ma dość te mocne ataki dystansowe, więc fajnie być przy nim blisko w drugiej fazie. No w pierwszej to nie ma tak naprawdę żadnego problemu. O, już biegnie do nas. Także myślę, że po prostu trzeba to unikać, najlepiej do prawej. On też robi dość takie charakterystyczne te ataki. No i co trzy ciosy mamy, prawda, to, że go wytrącamy z równowagi. To jest też oczywiście bardzo, bardzo przyjemne. No trzeba tylko pilnować staminy, no i w drugiej fazie no trzeba jednak uważać, no bo nie można się dać wszystkim trafić. No na pierwszej fazie no to naprawdę na spokojnie, widzicie, lecimy z nim. Dobra, jak się może wylecę jeszcze teraz? No dawaj. I zaraz powinniśmy mieć koniec tej fazy. A, jeszcze mnie trafiłeś, co? Dobra. No i tak na spokojnie sobie się z nim bawimy. No i mamy to. To sobie oczywiście pominiemy, bo to już widzieliśmy. Gdzie on jest? Tam. Dobra. Jeszcze leczonko i bawimy się. No dawaj. No tutaj do prawej zdecydowanie bardziej wchodzi. No i nie da się trafić z tej kuszy jego głupiej. Dobra, wytrącony z równowagi. Dobra, tutaj niepotrzebnie się trafiłem. Dobra. Wyleczmy się. No i tak, cały czas do prawej oczywiście. Dobra, uciekamy. Aj. No to się trochę głupio wbiłem. Dobra, weźmy się. Dobra. Przeżyjemy tą seryjkę ataków i będzie dobrze, co nie? Dobra, mamy go wytrąconego. Ała. Dobra, głupio się znowu dałem trafić. Ale teraz już idzie lepiej. Dobra. Dobra, znowu wycofujemy się. No i widzicie, i tak to wygląda już końcóweczka tej walki. Dobra. Mało buteleczek zostało. Dobra, ostatnia butelka. Czy nam się uda? To jest pytanie. No, jest blisko, zobaczymy, się okaże, prawda? Dobra. No dawaj. Aj, kurczę, jakby ten atak wszedł, to myślę, że byśmy go mieli. No widzicie, znowu było bliziuteńko. No niestety...
Okej, to chodźmy jeszcze raz na tego przeciwnika. Żaru może na razie nie będę używał. Użyjemy sobie dopiero na drugą fazę, bo uważam, że w pierwszej nie warto tracić tak i też chciałbym ją zrobić bez żadnych buteleczek, bez używania żadnego leczenia, dlatego że uważam, że no, ta pierwsza faza naprawdę nie jest trudna, a na drugą no, trzeba mieć pełne zasoby. Także full focus na pierwszą fazę. No i potem będziemy jakoś to robić. Oczywiście największy problem z tym bossem jest to, że ma bardzo dużo życia. I to myślę taki główny problem z nim. Ja się staram też tutaj mu jakieś mocne ataki wrzucać, kiedy jest szansa. Znaczy staram się, no w sumie nie próbowałem, ale no warto też to robić. Tylko rzadko kiedy jest okazja, no bo jednak co trzeci cios wytrącamy go z równowagi. Więc lepiej sobie nad tym panować. No dawaj. Okej. Dobra. No i spoko. Przechodzimy do drugiej fazy. I teraz szybkie leczonko. Szybko też sobie zamkniemy na nowo broń. I zaczynamy zabawę. Dobra. No jak widzicie, ja ciągle do prawej idę. No, tylko unik mógłbym oczywiście robić też. Dobra, wyleczmy się. Ała. Zapytać się, czemu nad tym nie przeskoczyłem. Tam chciałbym wiedzieć. Dobra, wyleczmy się. Wyleczmy się znowu. Dobra, teraz mamy czas, żeby się wyleczyć znowu. Dobra, super, wymienięte całe combo jego. To dostałem chyba z błyskawicy, ale to zdarza się. Tutaj też bardzo przydatne są, jak on robi takie uniki z prawej do lewej. Znaczy jak robi takie ataki, to przydatne są też... Przydaje się też bardzo tutaj robienie uników właśnie do tyłu po prostu. Też jest ok. No dawaj. Dobra, wycofujemy się. Okej, będzie znowu wybuchał. Uciekamy. No i dobra. No dawaj. Dobra, wyleczmy się. Jak widzicie, ciągle do prawej. I na spokojnie go wyczekujemy. Okej. Ach, tu się niepotrzebnie dałem oczywiście trafić już. Jeszcze dla pewności możemy się raz wyleczyć. No i zaraz go kończymy. Okej, no i po tym seryjce mamy czas. I kończymy go.
I tak właśnie wyglądał finalny boss. Dusza rycerza niewolnika Gale'a zdobyta. Krew mrocznej duszy również. I tak to właśnie wyglądało. Mamy tutaj też ostatnie finalne ognisko, do którego możemy podejść. I tak naprawdę w tym momencie można by powiedzieć, że dodatek jest skończony. Finalny boss pokonany, ale jeszcze możemy zrobić oczywiście parę rzeczy. Jak widzieliście, tutaj Gale mówił nam jeszcze jedną rzecz. Mianowicie mówił nam o tym, że jest tu, że on to robi dla jakiejś malarki, że on zdobywa te Dark Souls, czyli właśnie te mroczne dusze dla jakiejś postaci malarki. I możecie się domyśleć, kim ta malarka tak naprawdę jest, no bo tutaj nie jest to oczywiście, da się tego domyślić. Zbiera to wszystko dla tej malarki z dodatku Ashes of Ariandel, którą spotkaliśmy. Także będziemy musieli do niej iść, ale zanim tam pójdziemy, tutaj w tej lokacji to jeszcze nie jest koniec. Jest tutaj jeszcze jeden NPC, z którym będziemy walczyć, Czerwony Fantom. Znaczy, no chyba nie Czerwony Fantom, tylko po prostu NPC. I on będzie właśnie od tej wieży, co wychodziliśmy, tutaj w prawo od razu. Po lewo był Gale, po prawo będzie właśnie on. Dlatego ja tutaj odpocząłem, żeby mieć pełno buteleczek na walkę z nim. Właściwie jest to z nią chyba, o ile dobrze pamiętam. Zaknijmy sobie miecz. I będziemy walczyć. Wejdziemy sobie tutaj i zaraz się pojawi. I've Już searched jest. for thee, dark, stricken creature. I am Shira, daughter of the Duke, descendant of gods, and trusted friend to Medea. At once, I am the honor of the gods, the glory of fire, and the fear of the dark. Thou shalt not go unpunished for thy treachery, thy profanity, and thy shameless yearning. Dobra, to już się bijemy. Chciałem, żebyście bez problemu doczytali sobie do końca, co ona mówi. Żebyśmy tutaj mogli ją teraz już po prostu pokonać. Nie jest ona jakimś wymagającym przeciwnikiem. Nie oszukujmy się, jest dość prosta. Jak widzicie, próbuje się wyleczyć, jej się nie uda. No i ją już zabijamy. Never would I ever forgive thy lowly kind. I mamy to zrobione. Mamy właśnie za to krucyfiks Szalnego Króla. No ta walka jest oczywiście całkowicie opcjonalna, ale mamy to zrobione, także możemy teraz uczcić kości wiodącej do domu i udać się do ogniska ostatniego spoczynku. I właśnie udamy się do tego malarza. Właściwie to teraz już wiemy, że to jest malarka, tak jak nam powiedział Gale. I tak naprawdę dokończyć dzieła, dowiedzieć się, o co tu właściwie chodziło. To było, ile dobrze pamiętam, właśnie tu namalowany świat Ariandel i to była miejscowość Kaplica Ariandel. Także tutaj się udamy. I tutaj wejdziemy po drabinie i tam po tej drabinie będzie właśnie on. I ta lokacja też się troszeczkę zmieni, właśnie po tym, że pokonaliśmy Gale'a. A jak widzicie, troszeczkę to inaczej wygląda, co? Wszystko w płomieniach. I zobaczmy, co nam właśnie powie ten malarz. Także idziemy po schodach, no i co nam powiesz? Jak widzicie, dalej siedzi niewzruszony, także porozmawiajmy z nim. I możemy właśnie oddać mu tą krew mrocznej duszy, której tak pragnął, której też Gale zbierał dla niego. Tak, chcemy oddać. My thanks, Ashen One. With this will I paint a world. Please tell me thy name. I would name this painting after thee. I możemy podać mu swoje imię, albo nie mam imienia. Oczywiście podamy swoje imię. My thanks. I will paint a world of that name. It will be a cold, dark, and very gentle place. And one day, it will make someone a goodly home. Ej, coś jeszcze nam powiesz? I wonder when Uncle Gale intends his return. I hope the new painting will be to him a gentle home. Coś jeszcze nam powiesz? My thanks, Ashen One. I will assuredly finish of a cold one day. Okej, to słyszeliśmy My już. I to wszystko. Tak podsumowując, tak z tego co można się domyślić, czyli właśnie ten chłopiec, czy ta dziewczyna, no ciężko stwierdzić, no chyba z tego co mówił Gale dziewczyna,
Ona maluje te obrazy, tak jak właśnie ten namalowany świat Ariandel i właśnie w niej ci ludzie przebywają, a Gale właśnie tam po tym Miasto Pierścienia się przemieszczał, żeby właśnie zdobywać Dark Souls, czyli właśnie te mroczne dusze, dzięki którym właśnie on mógł tak naprawdę malować, jakby ożywiać te obrazy. Ja przynajmniej tak to rozumiem, to jest moja taka luźna interpretacja. W lore aż tak się nigdy nie zagłębiałem tak mocno, także ja tutaj... Znaczy no, lore jest tak głęboki, że każdy może interpretować jak chce. To jest właśnie fajne w tych Dark Soulsach, jeśli chodzi o właśnie zawsze od From Software. No i tak to właśnie wygląda, więc tutaj tak naprawdę ten właśnie Gale był wujkiem tego malarza i zbierał dla niego te mroczne dusze, dzięki którym właśnie te obrazy ożywiały, no i mógł je tworzyć i są jakby te kolejne namalowane światy. Tak moim zdaniem to właśnie wyglądało. No i teraz jeszcze możemy zobaczyć, jaką brońkę dostaliśmy za pokonanie tego Gale'a. A na pewno coś to ciekawego było. A zaraz zobaczymy. Aczkolwiek no, w sumie jeśli chodzi o tego przeciwnika, ma wielki mecz albo powtarzalna kusza, no myślę, że ten mieczyk jego jest całkiem fajny. No skaluje się w końcu z siłą, więc i ze zręcznością, czyli z wszystkimi statystykami, na które ja aktualnie gram. Więc myślę, że całkiem fajny. Na pewno fajny na nową grę plus, no bo tak naprawdę to jest ten moment, w którym no wszystko skończone. No tak to wygląda ten mieczyk. Bardzo podobny, co? Jeśli chodzi nawet o ataki, to bardzo podobnie to wygląda. Podobne zamachy jak właśnie Claymore. Jeszcze mogę coś tobie dać? Nie, tak mi się wydawało, że nie. No to tak naprawdę w tym momencie zakończyliśmy. Jeśli chodzi o tego właśnie przeciwnika, tego finalnego Gale'a, no to widzieliście, że ja głównie robiłem serię uników do prawej. Do prawej on miał takie charakterystyczne ataki, gdzie po prostu jak robiłeś unik do prawej, to praktycznie wchodziło, no i w miarę możliwości starałem się 2 ciosy wyprowadzać, a nawet 3, żeby jak najszybciej go wybić z równowagi. No to jest ta zasługa tego silnego miecza, mocnego wielkiego miecza, że co 3 ataki on zostaje wytrącony z równowagi. Więc tak naprawdę nie jest jakimś trudnym przeciwnikiem. Domyślam się, że dla innych klas mogłoby być troszkę gorzej, ale no mówmy się, nie miał też jakichś specjalnie trudnych tych ataków, raczej wszystkie były takie dość przewidywalne. No co prawda parę razy oczywiście się wywaliłem, bo trzeba uważać, bo ma bardzo dużo życia, ale generalnie uważam, że no nie jest on najtrudniejszym bossem na pewno. Dla mnie generalnie najtrudniejszym, najwięcej problemów zawsze w całej serii, jako że to już jest ostatni odcinek, mogę powiedzieć, w Dark Soulsie trójce Nameless King zdecydowanie, ten bezimienny król raczej dość dużo problemów mi sprawił. To był taki boss, którego mocniej zapamiętałem, jeśli chodzi o takie trudności, no i ten demoniczny król, czy tam bezimienny demoniczny król, no ten z samego początku praktycznie, tam do takiego jeziora spadaliśmy. A jeśli chodzi o tych dodatków, no to myślę, że ten Gale jest ok i ogólnie ci bossowie raczej w tym dodatku byli tacy dość trudni. Ale nie powiedziałbym, że coś tak charakterystyczni, dlatego że raczej, że już jesteśmy, jako że ten dodatek jest dostępny dopiero na końcu gry, no to raczej w tym momencie już grać potrafimy i ci bossowie potrafimy sobie z nimi radzić. Także myślę, że tak to po prostu wygląda w moim przypadku, bo raczej nie sprawili mi jakichś większych problemów, aczkolwiek byli fajnym wyzwaniem na pewno ci bossowie. Także myślę, że to będzie na tyle, także no przeszliśmy przez wszystko, chyba pokazałem wszystko, całą serię, jeśli chodzi o pierwszy dodatek, drugi dodatek, no i całą tą naszą kapliczkę zjednoczenia, gdzie głowy się świecą, czy tam korony, władcy na swoich miejscach, wszystko zrobione, zakończenie wybrane, no nie pozostało mi nic innego, jak tylko się z wami pożegnać, podziękować jeszcze raz dla wszystkim, którzy byli od początku, zaczynając od podstawki, aż po te dodatki. Spotykamy się w następnych seriach. Jeszcze nie wiem, co będę nagrywał następnego, chociaż jako, że troszeczkę jesteśmy w takim okresie majowym, majowo-kwietniowym, a wiadomo, jak maj, kwiecień to Gwiezdne Wojny, takie są dość popularne. Dlatego, że zazwyczaj w maju, 4 maja jest rocznica, także też niedawno byłem w kinie właśnie że tak powiem, na odświeżonej wersji 3. części Gwiezdnych Wojen, więc prawdopodobnie coś w tym klimacie myślę, że pójdziemy. Ale to będzie tyle na dzisiaj, także jeszcze raz dzięki bardzo wszystkim za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał, zapraszam na inne serie na moim kanale, trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!